Witajcie w kolejnej części. W poprzednim etapie skończyliśmy na głowie połączonej z tułowiem. Mamy dwie łapki zrobione oraz mamy dwie tylne łapki. Teraz zaczynamy robić uszy, no bo tylko tego nam brakuje i ogona. Ale tak sobie wymyślałam, że przecież jeżeli będziemy robić te uszy i jeszcze ogon nam brakuje, ogona, no to wezmę sobie drucik na ogon. I teraz tak, ten drucik musi być na tyle cienki, żeby wyglądał i pasował do tej myszki, ale musi być na tyle gruby, żeby mógł utrzymać tą figurkę. Czyli nie może być zbytnio giętki. Musicie sobie sprawdzić, ale ten mój, co Wam pokazywałam na początku, numer, teraz już nie pamiętam, ale jeżeli oglądacie od samego początku, to o tym wiecie i to jest w opisie profilu, no to ten będzie pasował najbardziej. No i dobra, do czego zmierzamy? Trzeba zrobić to samo, co przy łapkach, czyli okręcić ten drucik wełną. Czyli robimy dosłownie to samo. Tylko w tym przypadku łapka nie, jak łapka kończy się tak na okrągło, to tutaj zwróćcie uwagę na to, żeby zrobić taki zaostrzony koniec. Czyli zrobimy sobie coś takiego. Cienką warstwę nakładamy, kręcimy do góry. O, dotąd. A i widzicie. I wzięłam sobie za mały kawałeczek. I tutaj super widać za mały. Więc od początku zaczynamy, czyli zdejmuję sobie to, co nałożyłam. Musi być dłuższy ten kawałeczek. Czyli może albo zaczniemy gdzieś od dalszej części, a potem tam się dołoży. Bo to niestety te włókna są krótkie. No ale widzicie, na tym przykładzie można się wiele dowiedzieć. Robimy coś takiego, dojeżdżamy do końca. Tutaj trochę spędzamy chwilę czasu, czyli gdzieś z 2 obroty. I w tym momencie zaklejamy, zostawiając ten kawałek tutaj. On nam spowoduje taki szpic. Wziąłem sobie tradycyjnie klej. O. I zaklejamy ten czubek, tworząc taki szpic. Jeszcze może tutaj jeszcze zakręćmy. O. O. Niech tak będzie. Ten początek też zakręćmy w tą stronę, w którą kręciliśmy oczywiście. Aha, tutaj wyprostujmy. Tu nam się rozkręca, także trzeba dodać jeszcze trochę kleju. Jakby coś Wam się rozkręciło za bardzo, to po prostu kolejną warstwę sobie nałóżcie wełny, ale taką cieniutką, bardzo ultra cieniutką. O. Musi bardzo ściśle się trzymać ten ogon. Dobra, i zostawmy to tak. Niech zaschnie, nie martwcie się tutaj o nic. Jak trochę podeschnie, to założymy kolejną warstwę. Zabieramy się teraz za ucho. I ja sobie po prostu rysuję takie ucho, jakie sobie wyobrażam u tej myszy. Czyli na przykład coś takiego. O, myślę, że będzie fajnie pasować. Wycinam sobie nożyczkami. Czyli robimy sobie po prostu szablon na to ucho.
I teraz przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, która będzie potrzebna. Czyli takie nasadki na palce, żebyście sobie nie zrobili krzywdy. Czyli coś takiego. Najlepiej. Albo niektórzy jeszcze wkładają w tak wełnę, bo chodzi o to, żeby te ranty, które będziemy robili tutaj, ucha, ufilcować jeszcze dobrze. To potrzebne, to żeby to trzymać w rękach. Niektórzy to robią po prostu w palcach, albo sobie można okleić palec taśmą, taką wiecie, opatrunkową. Dobrze, no to robimy dalej te uszy. Pamiętajcie, od małej ilości zaczynamy. Trochę mi się kleją ręce od tego kleju, który używałam wcześniej. Dobra. No i filtrujemy ten kawałek mały. Dzisiaj już robię wszystko na oko, ale wy sobie przykładajcie od samego początku ten szablon. Weźmy sobie pojedynczą igłę. Może trochę zbliżymy. O. I zaznaczamy brzegi ucha. Czyli w zasadzie 3/4 okręgu. I zostawiamy tutaj taką małą przerwę, 1/3 na to, żeby połączyć to ucho z głową. I teraz tak. Czekajcie, gdzie moja podwójna igła? O. I zakręcamy na tych brzegach do środka. I filcujemy ucho. Teraz odczepiam, żeby mi się nie przywilcowało do materiału. Sprawdzamy mniej więcej, czy pasuje. Pasuje idealnie. Powiem wam, wszędzie mam ten klej. Tak to jest, jak się robi dwie rzeczy na raz. O. Zakręcamy tutaj. Z takim szablonem jest najłatwiej wam będzie zrobić to ucho. I polecam wam robić takie coś przy każdym zwierzęciu. I zobaczcie, mamy coś takiego. No i teraz tylko pozostaje nam dokładać trochę więcej tej wełny, aby się zrobił mniej przezroczysty zrobiło to ucho. W ten sposób zakręcamy do środka. Jeszcze tu widzę jakiś paproch. Spróbuję go usunąć. Grubość tego ucha jest dosłownie z 1-2 mm. O. Coś takiego. No i teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy. Na razie sobie przerwę, muszę sobie umyć ręce, bo jednak nie da rady. Mi się kleje. Ręce umyte, teraz można działać. Zakładam sobie takie ochronki na palce. I działamy na tych brzegach, żeby je filcować do środka. Ja mam tutaj te dwie igły, ale możecie spokojnie sobie działać jedną, jak wam wygodnie. Może nawet mi też będzie wygodniej. Najlepiej cienka igła się do tego nadaje, bo ona właśnie jest do tego, żeby wykonywać wszelkie szczegóły i
pomocna jest do wygładzania figurek. W tym procesie ucho może się Wam pomniejszyć, gdyż ubijamy te brzegi do środka i zawsze ten 1-2 mm może Wam się zmniejszyć. To też bierzcie pod uwagę. Dlatego też tak duże ucho zrobiłam. O, mamy coś takiego. Nie będę teraz na tym filmie nad każdą dziurką w tym się pochylać, gdyż nie o to chodzi. Tylko chcę Wam pokazać z grubsza, jak to zrobić. Wiadomo, widzicie tutaj, że tu są takie nierówności i tak dalej. To trzeba wszystko dopracować, doszlifować, żeby to było równe. Czyli co robić? Filcować, filcować i jeszcze filcować, czyli ubijać igłą cienką, co by się pozbyć tego. Więc nie będziemy tutaj tracić czasu na nagrywanie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda tutaj to ucho. Zobaczmy. Przykładając tutaj do tej myszki. No myślę, że całkiem interesująco. Jak myślicie? I teraz tak, tutaj trzeba też dofilcować, żeby było tak samo sztywno i grubo, żeby to nie było takie miękkie i rozlazłe. Zobaczcie, jak tutaj. Więc dofilcuję tutaj. A jak już to zrobię, to Wam pokażę, jak to będzie wyglądało końcowo. Czyli pamiętajcie, pracuje się z każdej strony tego ucha, i z góry, i z brzegu, i tak dalej, żeby nadać temu kształt. I z tej strony teraz też będę pracować tak jak na początku, nakładając te ochroniacze. W sumie już Wam prawie pokazałam teraz ten cały proces. No ale tak, żeby nie tracić czasu zbędnego, to tak Wam z grubsza pokażę, widzicie? I zaraz obrobię całe to ucho, pokażę, jak to będzie wyglądało na samym końcu, już takie bardziej wygładzone. A jeżeli chcecie jeszcze bardziej go wygładzić, to jeżeli macie zwykłą golarkę do brody, to można pojechać po tym, to będzie gładkie, lub przyprasować żelazkiem, też się zrobi takie gładkie. I ja Wam też pokażę, jak to wygląda właśnie po przyprasowaniu. Pokazuje się Wam po jakichś 10 minutach kolejnych ubijania. Te wszystkie kłaczki, co tutaj wystają, to sobie najlepiej przyciąć. O, i z drugiej strony, jak filcowaliśmy, o, jakaś muszka mi się tutaj przyczepiła. O, z drugiej strony, jak filcujemy, to wychodzą nam włoski i te włoski należy przyciąć. No bo nie chcemy, przecież myszy nie mają długich włosów z tyłu uszu. Więc sobie to obcinamy. O. No i tak robimy sobie drugie ucho. I widzimy się zaraz, jak zrobię to drugie ucho. Pokażę Wam, jak będą wyglądały te uszy. Jedno przed przeprasowaniem, a drugie bez. I zobaczycie, porównacie sobie, jak to będzie wyglądać. Uszy wykonane, także już się odzywam. Dwoje uszu mam. I teraz tak. Tu można sobie sprawdzić, czy będą pasować. Ja zrobiłam takie. Oczywiście mogą być mniejsze, większe i tak dalej. Jak już jak Wam się podoba. Tutaj sprawdzam, czy będą pasowały. Czyli pasują elegancko. Zawsze mam ten problem, że prawe ucho lepiej mi wychodzi od lewego. Jeżeli jesteśmy praworęczni, tak to bywa. I tutaj mam takie szpilki, żeby sobie je umieścić. O. Zobaczyć, jak to wygląda. I myślę, że całkiem spoko. Zrobimy sobie jeszcze tutaj bliżej. No to wiecie, tu jest takie pole do manewru. Ja zawsze to 300 razy po prostu to patrzę się. Czyli mniej więcej tutaj tu jest początek, kiedy przyłączymy. To sobie najlepiej nawet na tej drugiej gdzieś zaznaczyć. O. I potem
w danym miejscu tą szpilką przyczepić do głowy. O, w ten sposób. I teraz będzie Wam lepiej je umieszczać. I tak zrobić z z drugim uchem. Myślę, że jeszcze bardziej można by było go powiększyć to ucho, czyli jeszcze dać tu do góry. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Ciężko, strasznie ciężko to pokazać na filmie. Bo ja muszę patrzeć tutaj. Nie wiem, czy ostrość w ogóle łapie. O, nie łapie. Więc teraz macie z ostrością. I tak sobie myślę, że tak byłoby najlepiej uchwycić to ucho. O, w ten sposób. Bo tutaj będziemy jeszcze dodawać trochę sierści, więc to się i tak optycznie zmniejszy znowu to ucho. Więc musi być jak największe. Więc coś takiego. I potem z drugiej strony. O. Ciężko mi jest to pokazać. Ręcznie. O. Dobra. I teraz to, co chciałam Wam pokazać, bo już mi się nagrzało. Używam prostownicy. Jeżeli nie macie prostownicy, no to możecie użyć zwykłego żelazka. Tylko najlepiej użyć przez materiał. Na wszelki wypadek. Ja już mam mniej więcej wypracowaną temperaturę, żeby sobie nie spalić, bo wtedy będziecie musieli robić od początku. Sprawdzę sobie tutaj na jakimś kłaczku, czy się właśnie to nie robi, czy nie za długo trzymałam. Dobra, ale nie. I teraz patrzcie tak. Mamy takie ucho z kłaczkami, a po przyprasowaniu robią się one takie bardziej gładkie. O, widzicie? Już tak nie odstają. O, widzicie? Nie ma odstających włosów. To się dzieje przy przyprasowaniu. I dlatego one są takie ultra gładkie. Można by było jeszcze je klejem potraktować, wtedy będą sztywne. Ale to już na samym końcu, bo radzę to robić. To samo z tym. Mamy tutaj włosy. Sobie może włączę na chwilę jeszcze, żeby się podgrzało. O, widzicie? Włosy. I teraz robimy tak. I włosów nie ma. Pokazuję w tym ciemnym tle, wtedy lepiej widać. O, no. I to jest super sprawa na gładkość. Takie prasowanie. Myślę, że to jest jakaś wskazówka dla Was. Całkiem darmowa, także doceniajcie to. I obcinamy te wszystkie kłaczki, które nam wystają. O, i jedziemy dalej. Można obciąć to, co nam się nie podoba, żeby były bardzo gładziutkie te uszka. Dobra, a teraz popatrzmy, co się stało z naszym ogonem. Czy już trochę zesztywniał? O, jest to, co nam chodziło. I teraz tak, przytnę sobie. Tu się kończy drucik, w tym miejscu, a ja sobie gdzieś przytnę tu. Tą część. Niech sobie tutaj będzie ten kawałek. I teraz sobie jeszcze nałóżmy może jeszcze jedną warstwę na to. Czyli dosłownie biorę taki malutki kawałek. Formuję z tego pasmo. I zawijam ten ogonek. Żeby patrzę się mniej więcej od kiedy chciałabym, żeby to się zaczynało, to mniej więcej może odtąd. No, żeby jednak długi był ten ogon. Bo mysz ma jednak długi ogon taki prawie do głowy. No to zróbmy taki. To niech się zaczyna gdzieś tu właśnie. O. Mam nadzieję, że macie ostrość. Może dam trochę niżej. O. I teraz zrobimy taki myk, że damy klej na cały ogon. Bo w zasadzie nam nie potrzeba tego, żeby ten ogon był, wiecie, filicowany. Tu obetniemy.
I dobra, jedziemy teraz z klejem po całości do końca. Skręćmy to tak jak było w tą stronę. I tak jak było na samym początku. O, tutaj wydłużmy, żeby ten klej się tutaj trzymał. Tak sobie myślę, czy jeszcze jednej warstwy nie dać. Dajmy tutaj na początek, bo przecież u nasady zawsze jest grubszy ten ogonek. Zróbmy jeszcze jedną warstwę. O. Jeszcze może trochę, bo tutaj bardziej grubszy niż na samym początku. Więc może na sam ten początek dajmy trochę więcej. O. Żeby to się mniej więcej połączyło. No i dobra. I teraz jeszcze raz klej. Jeszcze raz klej. To jest żmudna robota. Trzeba pilnować też kierunku tego zakręcenia, w którym kręciliśmy, żebyśmy sobie nie odkręcili wełny potem w drugą stronę. O. Jeszcze trochę. Bo już wełna wsiąkła trochę tą klej wsiąkła. O, że tak. Żmudny proces. O, nawet mi się trochę to odkleiło. No patrzcie. Tak to właśnie jest. Ajajaj, odkleiło się. To teraz w tą stronę muszę wziąć. Muszę odjechać z tym. Gdzieś mi się oderwał ten kłaczek. Zróbmy tak. Odetnę to. W którymś momencie coś tu nie poszło, bo coś tu poszło nie tak. Ten, co dołożyłam, chyba się odczepił. Dobra. Widzicie, tu macie na gorąco, jakie się fejle dzieją. Jak się tworzy. No i dobra. Wiecie co? Zakleję to. A jak trzeba będzie dołożyć jeszcze, bo tu jest to pogrubienie, zeszło mi to, co dołożyłam do końca, to po prostu na samym końcu to się dołoży. Ale na razie niech tak będzie. Bo mi się potem te kolejne warstwy odklejają. Dobra, to odłóżmy to. Niech sobie schnie. Przechodzimy do kulminacyjnego punktu programu, czyli do połączenia wszystkich części w całość. I do tego potrzebne będą nam szpilki, o których mam nadzieję, że mówiłam, albo nie, ale były na pewno na początku. Tak to widzicie, jak to jest pełno rzeczy do pokazania. I potem wszystko wychodzi z głowy. Także bierzmy sobie te nasze łapki. I jeszcze taką jedną rzecz wam powiem. Jak robicie łapki, to sobie zawsze róbcie prawą i lewą, bo przecież nie są wszystkie takie same od środka ud. Widzicie, i to jest moje spaczenie realistyczne. Bo robiąc bajkową postać, no to byśmy się nie patrzyli na takie rzeczy, ale ja patrzę, jak jest zbudowany ten zwierzę, jak my jesteśmy zbudowani i tak dalej. No to przecież nie mamy okrągłego uda do środka, tylko zawsze ta część jest tutaj spłaszczona, nie? Żebyśmy się nie obijali udami. No niektórzy się obijają, no pomijmy ten fakt. Do meritum. Mamy te uda i
Pudeł zawsze z drugiej strony, z zewnętrznej strony jest bardziej wypukłe. No to pilnujmy tego, żeby tak właśnie wyglądało. I tak. Przykładamy sobie tutaj mniej więcej tak. Mniej więcej na środku. Żeby trochę ta noga wystawała tutaj. Ale nie za bardzo. No pamiętajmy, że tutaj jeszcze dołożymy tego brzuszka i tak dalej, więc ta figurka jeszcze i tak się powiększy. I teraz to jest kulminacyjny punkt programu. Jak to zrobimy? Czy to będzie wszystko wyglądać ładnie? Czy będzie ta figurka stała? Czy się nie będzie przewracać i tak dalej? Bo to wszystko od tych łap zależy. I ogona oczywiście. No i stoi. Tadam! Fajnie, od z góry nie wygląda zbytnio symetrycznie, ale od mojej strony to wygląda. Ponieważ głowa jest przekrzywiona, więc teraz tak to będzie wyglądało. O, może tak przekrzywmy. Teraz widzę, że przez te wszystkie moje manewracje, widzicie, oczy się nawet zmieniły. Położenie. Tak się patrzy. Nie mogę patrzeć się w telefon, tylko muszę patrzeć tutaj do Was. Czyli nie od Was, tylko ode mnie. Ciężko mi sprawdzać u góry i na dole, czy jest dobrze. Czyli w profilu wygląda to tak. Od mojej strony wygląda to tak. Czyli dobrze stoi. Jeszcze muszę ją trochę wyprostować. O, i stoi, dobra. Tu łapki są symetrycznie, są. Jeszcze sobie może wezmę tutaj linijkę. O. Zawsze przez to, że ma drucik w środku, to jest ten plus. Można potem jeszcze wygiąć, żeby wyprostować, jak będzie się Wam coś przykrzywiać. No i dobra. No i łączymy te łapki. Tą pozostałością, co jest, nie martwcie się tutaj o ten drucik, co jest, on zniknie w tej wełnie. Można go jeszcze trochę zagiąć do środka. Może nawet tak to zróbmy. Gdzie on tu jest? Nawet nie widzę. O. Zagniemy trochę do środka. Uwaga na szpilki. Nie jestem mistrzem tutoriali, ale najlepiej jak chcę Wam pokazać, to Wam pokazuję. I się przy okazji uczę, jak to robić. Bo tu często mnie prosicie, żeby zrobić jakiś tutorial. A ja nie jestem do tego przyzwyczajona. I też nie jestem w stanie, wiecie, patrzeć się w dwie rzeczy naraz. Czy tu ostrość łapie, czy nie. Jak już się skupię na tym filcowaniu. Dobra, no i odczepiamy szpilkę. Z drugiej strony też. Tak to wygląda. Na razie marnie, ale nie martwcie się, bo to wszystko przybierze swój kształt. Zawsze do samego końca to nie wygląda. A nawet stoi bez ogona, zobaczcie. No ale jak damy tutaj jeszcze wełnę z jednej i z drugiej strony, może tak się zdarzyć, że może przeważyć. O, nawet mi się zrymowało. Uszy będą, to będzie najgorszy punkt programu. Zawsze to najciężej idzie. Więc zobaczcie, to jest tak wygląda. Ale jak już dodamy wszystko, całość, to będzie lepiej. Dobra, teraz dodajemy łapki, czyli mniej więcej gdzieś tutaj. Powiedzcie, że całkiem super to wygląda, co? Zrobimy teraz taki myk. Nałożę trochę tutaj wełny, żeby wsadzić to w ten drucik. Żeby on miał jakiś punkt zahaczenia. Bo łapkami jednak trochę ruszamy, nie? Więc to będzie kolejny taki tip dla Was ode mnie. I teraz tak. Tutaj, gdzie macie tę łapkę, gdzie będzie ten drucik, trzeba zrobić w tym miejscu połączenie.
czyli gdzieś tu. Czyli w tym miejscu pogrubiamy sobie to miejsce, nafilcowując kawałek wełny, żeby zrobić takie miejsce na przegub, czy jak to się fachowo nazywa. I zrobimy to, żeby tak to stawało mniej więcej. O, zróbcie sobie coś takiego. Już nawet patrzcie, jak farba mi schodzi z tego, ta fioletowa. Tak filcuje. W takim amoku filcujemy, że farba mi schodzi z igły. No i robimy coś takiego. Pokażę to na tej jednej stronie i z drugiej strony zrobicie sobie już sami, żeby to nie trwało miliony lat świetnych ten film. Może jeszcze troszkę, bo tu sobie zrobiłam na drugi przekup, ale jeszcze troszkę. Żeby to było jednak grubsze. O, na tym ciemnym tle jest lepiej to widoczne. Czyli coś takiego. Tu mamy tą grubszą część. To jest to. I teraz robimy sobie coś takiego. No, wszędzie ta farba z tych igieł. O. I teraz przekujemy się trochę. Do tego mi była potrzebna ta warstwa, żeby się przekuć tutaj. O, widzicie, o co chodzi? Będzie przewleczone. I teraz zaginamy to tu. Potrzebny mi jest ten cążek, ale nożyczkami też dacie sobie radę. O, i zagiąć to do środka. Możecie też bez tego myku obciąć po prostu sobie ten drucik gdzieś w tym miejscu na początku, no i zafilcować. Ale ja sobie robię takie coś. I zawsze ma tu jakąś taką trochę większą ruchomość. No i filcujemy tą łapkę do reszty. No i w to miejsce nakładamy też sierść. Sierść, wełnę, no. Co ja gadam. No tak, ale to będzie sierść tej myszki. Weźmy sobie tutaj trochę wełny i nałożę tutaj na to i zafilcuję. Wygląda to w ten sposób. Zobaczcie. Z każdej strony tak to wygląda. I ta łapka wtedy może się tutaj ruszać bardziej. I jeszcze tutaj dofilcuję. Na razie niech sobie tak będzie. Zobaczcie. Niech sobie tak będzie, w ten sposób. Specjalnie zrobiłam taką, tu jest łokieć i ta łapka wydłużona, żeby można było zrobić coś takiego, żeby ta myszka mogła sobie złapać w obie łapki, bo jak zrobimy króciutkie te łapki, to nie będzie w stanie niczego złapać. No i dlatego też jest ten drucik, bo wam taka myszka bez drucika niczego nie złapie. No, tu się myśli. No i robimy, dobra. Pocieszyliśmy się tą jedną łapką i teraz zrobimy analogicznie tak samo tą łapkę z drugiej strony. Czyli sobie tutaj przyłóżmy. Najlepiej wziąć znowu szpilkę. Sobie tutaj nie chojrakować. Nie być takim inteligentem. Już widzę, że tutaj jest łokieć z tej strony, także za krótko. Zobaczmy, bo to musi się zgadzać. Wiecie, no to jest rękodzieło, to nie musi być wszystko idealne. Ja też to robię tak w miarę szybko, żeby wam to pokazać, nie rozrzewniać się, bo jak bym się tak rozrzewniała, jak ja robię na co dzień i każdy kawałek patrzę, no to ja nieraz siedzę i te łokcie poprawiam z 300 razy. Ja nie mogę takiego czegoś tutaj zrobić wam na filmie.
chociaż i tak to wszystko przedłuża, ale wiecie, pokazuję Wam najważniejsze rzeczy, jakie istnieją, a potem sobie sami to w domu dopracujecie. Po prostu ja Wam pokazuję podstawę jakby tej roboty i tak dużo Wam mówię. Naprawdę zdradzam Wam wiele moich sekretów na tym tutorialu, ale chciałam Wam pokazać takie najważniejsze rzeczy, żebyście się mogli cieszyć taką figurką samodzielnie zrobioną. I naprawdę czekam na to, aż pokażecie swoje myszki, jakie stworzyliście. No i dobra, i teraz to samo. Zrobimy tutaj tam kłaczek wełny, żeby dołożyć do tego przegubu. Wsadzimy ten drucik i zaficujemy identycznie jak tutaj z tej strony. Już myślę sobie, że jest ideolo, nie? Patrzę na tej kamerce też, że to pasuje. A tylko ten film będzie miał was 3 części, no ale zobaczymy. Dobra, działam dalej. Pokażę się, jak już będą 2 łapki dołączone. Odzywam się do was po jakimś czasie. Dołączyłam sobie, jak widzicie, uszy. Nie są one idealne, jak cały mój świat. Ale staram się, żeby one były jak najbardziej równomierne. Stwierdziłam, że nie będę pokazywać, jak się po prostu męczę z tym dokładaniem ich do głowy, ponieważ zawsze to u mnie trwa z 5-10 minut, przecież nie będziecie tego oglądali na filmie, także już Wam pozbawiłam Was mordęgi oglądania tego, więc tak to się prezentuje. Góra jest na poziomie brwi, dół gdzieś w promieniu 30 stopni, 40 od tego kąta oka, czyli to jest coś takiego. O, coś takiego. Koniec jest tu, a początek jest tu. Tak najlepiej sobie coś zrobić, taki trójkąt. O, i tu jest tak samo, tak i tak. No i teraz doficowujemy. Uważajcie na igłę, żeby sobie nie złamać na szpilkach. No i dobra, pojechałam już w tą stronę, teraz tą. Wyciągamy szpilki i dofilcowywujemy tutaj w tych miejscach. O. Tu też uwaga, wszędzie są druty, bo przecież w środku w głowie też jest drut, bo łączyliśmy go przecież głowę z tułowiem. I tutaj taka mała uwaga, jak najmniej powierzchni niech ma ten kolor różowy, gdyż potem jak będziecie nakładali wełnę i tworzyli, oczywiście w tym przypadku, jeżeli chcecie tworzyć sierść na figurce, no to pamiętajcie, że jakbyście tutaj nałożyli trochę różu, czyli to ucho by zachodziło gdzieś tutaj, to pamiętajcie, jak będziecie wyciągali potem sierść na wełnę na sierść, to będzie różowa. Także pamiętajcie o tym, żeby aż nie najeżdżać z tym uchem gdzieś tam daleko. No i prezentuje się to w ten sposób. Tutaj jeszcze można go zwęzić. To wszystko jest plastyczne, także nie bójcie się tutaj sobie kształtować tych uszu. O. No i co teraz robimy? Teraz nakładamy wełny na resztę figurki. No i tutaj będziemy sobie już też kształtowali ostateczny wygląd tego pyszczka. No i całej figurki. Także tutaj nakładamy na brzuszek, na te łączenia, żeby nie było widać. No i na samym końcu może zostawmy sobie tutaj kawałek, to miejsce na to, żeby dołączyć ogonek. No i to już będzie finał naszej figurki. Dobrze, no to nakładam tutaj na te boki na łączenia łapek. Może pozbędę się tych szpilek. Trochę może uwicujemy tutaj trochę. Jednak ta nasadka jest po prostu genialna. Parę ruchów, zobaczcie, i
Mamy trochę zafilcowaną już wełnę, nie trzeba się tutaj martwić o resztę. I co? I nafilcowujemy na nogi. Tutaj uważajmy na kształt, żeby nie wyjechać za daleko. O. I w ten sposób. Tak to wygląda. No i drugą stronę robimy tak samo. Już Wam zaoszczędzę tylko czasu oglądania. Obydwa boki już mamy. Czyli tak to wygląda z tej strony. No i to samo robimy tutaj z brzuchem. Odginamy sobie tutaj łapki, te też. I sobie tutaj tworzymy brzuszek z klatką piersiową. To wszystko zależy od Was. Znowu jakiś kawałek trawy. Tak to właśnie jest w wełnie. Wszystko od Was zależy, jak ona będzie wyglądać. Czy ona będzie grubsza od mojej, czy będzie chudsza. To wszystko zależy od ilości wełny, jaką nałożycie. Jestem ciekawa, jaka Wam wyjdzie ta myszka. Dobrze, to zaraz się pokażę, jak skończę ten etap. Doszłam do tego etapu. To jest tylko tak wstępnie zafilcowane, ale widzę tutaj, że ja tutaj jeszcze zrobię trochę poprawek, ale to już poza kamerą i potem na końcu Wam pokażę. W sensie takim, że po prostu podokładam wełny, żeby ona była taka bardziej pulchna. Pewnie tutaj trochę na uda dodam wełny i no tak na te uda, bo mi się wydają jeszcze za chude. Troszkę może tutaj na brzuszek. I teraz dajmy jeszcze tutaj na głowę, bo trzeba pozakrywać te wszystkie części, gdzie widać uszy. I najważniejszą rzecz to trzeba zrobić tą linię tutaj, gdzie jest głowa, bo mysza ma tak stopniowaną głowę, że do góry idzie bardzo. Więc robimy coś takiego właśnie tutaj. Może jeszcze tutaj zawężę. Za dużo tego jest. Pamiętajcie, im mniej, tym lepiej. Potem można zawsze dodać. Robimy coś takiego. Nakładamy tu z tyłu. I zafilcowujemy. I zauważyliście to? Dodałam tylko ten kawałek. I od razu zmienił się wyraz pyska. Inaczej jest, jak ma taką płaską tą głowę. I bardzo zwracam często uwagę. Bardzo często uwagę. No dobrze. Często zwracam uwagę na to, aby właśnie głowa nie była płaska. Zwracajcie na to uwagę. Naprawdę, no bardzo mało zwierząt ma płaskie głowy. W sensie takim, że tutaj te czoła są płaskie, bo to bardzo źle wygląda. Niektóre psy tak mają takie płaskie czoła, niektóre, ale zazwyczaj zwierzęta mają takie piętrzące się do głowy czaszki, można by tak powiedzieć. No i dobrze, i teraz dołóżmy sobie. To jest najlepsza część w filcowaniu, którą się zawsze jaram po prostu. To jest najlepsza część w filcowaniu, ponieważ na tym etapie bardzo się wiele zmienia. Do tego etapu, widzicie, to nie wyglądało w ogóle, to nawet może chyba nie przypominało myszy, ale teraz to nada swój urok i każdy Wasz ruch sprawi to, że ona będzie się zmieniać z minuty na minutę. Te końcowe szlify są najważniejsze w zasadzie i bardzo dużo zmieniają. Dlatego nie poddawajcie się w czasie tworzenia. Przecież widzieliście, że ta moja mysz wcale nie wyglądała fajnie. Przynajmniej moim zdaniem. Te wszystkie figurki nie wyglądają zachęcająco i czasami głupio też mi jest pokazywać podczas tworzenia, ponieważ jeżeli ktoś się nie zna na tym i nie wie, że to tak wygląda, że to bardzo długo nie wygląda, to
może się zrazić, pomyśli sobie, że co ja jakiś bubel tworzę. A tak naprawdę to wszystko to wychodzi w tych ostatnich szlifach. I zobaczcie, zasłaniam te róże od ucha, czyli tworzymy tutaj sierść, czyli powierzchnia głowy się zwiększa. Mam nadzieję tylko, że macie ostrość. Jak nie, to wybaczcie mi. Ale naprawdę teraz to mnie pochłania wir tworzenia. Mam tutaj igłę średnią, ale nawet zobaczcie, tak nieźle radzi, ale zaraz czuję, że będę musiała przejść już na tą mniej drastycznie robiącą dziurę, bo ta średnia spiralna robi dziury takie większe, dlatego się przenieśmy na tą, właśnie w sumie nie wiem, czy to jest cienka, nigdy nie wiem, cienka gwiazdka, czy średnia, ale ona robi stosunkowo małe te otwory i nadaje się super właśnie do tworzenia takiego wykończenia. No i teraz tu wszystko od Was zależy, jak już ona będzie wyglądać. Każdy kłaczek zmieni postać rzeczy, wygląd powieki, głowy i tak dalej. Tutaj dalej już nie będę naprawdę zagłębiać w szczegóły, bo tu można by było porobić różne inne dziwne rzeczy. Ale chciałam Wam pokazać taką podstawę, totalną podstawę tworzenia figurek. No i co? Może trochę jeszcze tutaj wymodelujemy pyszczek. To zaraz dodam jeszcze tutaj sierści, czyli wełny. Bo widzę tak, jakby ona miała ten pyszczek taki totalnie jakiś taki krzywy z jednej strony. Może z tej strony trochę dodam wełnę. To zaraz się do Was odezwę, jak już tutaj to wyrównam. Dobra, wymodelowałam tutaj ten pysk. Jeszcze zrobiłam takie wgłębienia, po prostu filcowałam igłą, nic nie dodawałam. I tak się jeszcze patrzy, co by tutaj zrobić, to jeszcze myślę sobie, żeby tutaj te brzegi jeszcze pododawać. Jeszcze dodam jedną warstwę. Czekajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu trzeba zrobić eksperymenty po prostu, żeby sprawdzić, czy to na korzyść będzie tej myszy, czy nie na korzyść. Zobaczymy. To się prezentuje w realu lepiej. Dodajmy teraz drugą stronę, gdzie ja to dałam. Oczywiście znowu się gdzieś zawieruszyło. Ach, tu jest. Dobra. Zaraz się odezwę, jak dodam drugą stronę. Jakbym nie była sobą, jeszcze pomyślałam, żeby sobie tutaj polika powiększyć. Więc dosłownie dam taki sam płatek, trochę większy. Czy taki sam, trochę większy płatek. Tutaj na ten polik i poszerzyłam go tutaj od dołu. To jak mówiłam, po prostu to jest kwestia modelowania, dokładania, odejmowania, co Wam się tam podoba albo nie. Po prostu stwierdziłam, że tak chyba będzie lepiej wyglądać. O. No i to samo się zrobi z drugą stroną. O wiele lepiej to wygląda. Tak. Zrobię to samo z tej strony. Tak modelowałam, że zrobiłam taki polik tutaj dotąd, do końca ucha, więc to będzie musiało być analogicznie tak samo zrobione. Widzicie? Czyli tu musi być tak samo. No to robimy. Łączę się po poprawkach. Zobaczcie, tak to wygląda. O. No i dobra. I czego nam brakuje? Brakuje nam ogona. Więc nasz ogon prezentuje się tak. Co by tu zrobić? Musimy tutaj zrobić wyostrzenie, nie? Więc trzeba go tak ostrzyć, żeby był zaostrzony. W ten sposób. O, dobra. Mamy tą. O, no i dobra, i mamy ogon. I teraz chcieliśmy taką długość mniej więcej jak ciało, czyli trzeba będzie gdzieś taką długość zrobić do tych uszu, co najmniej.
czyli gdzieś tu będzie musiała się zagłębiać w ciało, więc przejdźmy gdzieś tutaj, zrobimy środek. Tutaj będzie ogon. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Z tą wełną tak jest, że niby się zrobi dziurę, ale jej nie ma. O. O. No i co? I teraz będzie super. Jak myślicie? Myślę, że super. No i dobra, tu też można trochę kleju dać. Dajmy. O, tak. Tu użyłam innego kleju. Tego, co Wam kiedyś pokazywałam na filmach, dlatego, żeby się dowiedzieć, to polecam obejrzeć moje inne filmy. Dobrze. No to dołączone. No i teraz możemy zaficowywać ten ogonek. I idziemy z koksem. To samo robimy z dołem. Tu sobie doflicowałam. Robimy tak samo z dołem. I teraz tak. Wiemy, że ta nasada ogona jest zawsze grubsza. Zobaczymy teraz, czy mamy prosto. Jest prosto. To sobie trochę tutaj zawijamy ogon. Zobaczcie, ja cały czas patrzę na te niuanse, bo ja wiem, że to miała być prosta myszka, ale u mnie prostości do końca nie ma. Ja mam spaczenie realistyczne i niestety jakoś to trzeba przeboleć. O, zobaczcie, i już mamy taką mniej więcej taki kuperek. To będzie samiczka, bo jak wiemy, samcy mają takie większe kuperki. Jak ktoś chce zrobić samca, to droga wolna. Ja nikomu nie bronię. Dobra. Jak to wygląda? W ten sposób ogonek się trzyma. Można sobie zaginać. On jest jeszcze, czuję, że się trochę klei, więc nie zasechł na maksa, więc jeszcze powinien schnąć. Ale wiecie, no nie będę czekać tutaj 100 lat, aż to zaschnie. Chciałam tylko, żebyście to zobaczyli i wiedzieli mniej więcej, o co chodzi i jak to zrobić. Ja sobie tam będę ulepszać to już później. Tutaj dołożymy jeszcze, bo ja widzę z tyłu, że tutaj trzeba dorobić też trochę tyłu. Więc wszędzie tam, gdzie brakuje tej wełny, to ja po prostu podokładam. Tutaj trzeba dołożyć też tyle na plecy. I tak jak mówiłam, tutaj łapki i tak dalej. Jak już podokładam wszędzie, gdzie mi się podoba, ale już widzicie, już jest zrobiona w zasadzie. Tak się prezentuje. A teraz tylko zależy to od Was, gdzie dołożycie wełny, żeby wyglądała jeszcze inaczej. Widzicie, głowa się przekrzywa dzięki temu, że ma tutaj drucik. O, łapki. Wszystko się rusza. Także ja sobie tutaj pododaję, gdzie chcę i pokażę Wam już efekt ostateczny. Nie, to już nie będzie efekt ostateczny. Pokażę Wam, jak będzie wyglądała przed zrobieniem sierści, bo jeszcze potem jest zrobiona gładko,
a potem pokażę Wam, jak zrobiłam sierść na całej figurce i jak to zmienia postać rzeczy i jak ona się zmieniła przez to. Odzywam się jeszcze, gdyż tak, chciałam Wam pokazać ostatni etap. W zasadzie tylko plecy tutaj robię, a powiększyłam tak, łapki tutaj łapki, wszędzie pododawałam wełnę na brzuch, z tyłu tutaj, jak mówiłam. No i tyle. I teraz dodajemy tu ostatni etap, czyli powiększamy tutaj tą część pleców. No i tyle, i to będzie już koniec. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda ostateczny wygląd figurki. Moi drodzy, tak wygląda ostateczny wygląd. Tak wygląda z tyłu ogon. Tuż można właśnie, w zasadzie można jeszcze trochę defilcować tutaj ten ogon naokoło, ale ja tutaj nie przywiązuję wagi do takich właśnie niuansów. To już należy do Was, jak wykończycie tą figurkę. Chciałam jak najszybciej Wam pokazać, żeby ją zrobić, więc nie będę się skupiać na tym, żeby już jakieś fałdki tutaj dokańczać. Tak się prezentuje. Prezentuje się tak na gładko. I jeżeli chcecie na gładko zrobić, to można jeszcze tutaj po prostu podokładać trochę wełny, bo widzicie, no są tu takie niedociągnięcia, ale nie jak ja mówiłam wcześniej, nie skupiałam się na tym. Skupiam się na tym, żeby Wam pokazać, jak zrobić taką figurkę. Głowa przykrzywia się, mimo tego, że dołożyliśmy tutaj sporo wełny. Jakbyśmy dali mniej, by ona się ruszała bardziej. Także jeżeli zrobicie tutaj mniej wełny, no to będzie ona bardziej ruchoma. Uszka tak się prezentują. Łapki wyginają się i można by było nawet coś spróbować zrobić. Aha, jeszcze zapomniałam dołożyć tutaj wąsy. Więc dobrze, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, jak zrobić wąsy. A więc robimy to tak. Ja sobie tutaj już mniej więcej wbijam miejsce, które chcę, żeby był dany wąs. Mam nadzieję, że coś tutaj zobaczycie w tej ciemności już, bo zaczyna się zbliżać zachód słońca. Przewlekamy. Zostawiamy z jednej strony wąs. Jeden. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć. O, widzicie, tu jest wąs. Teraz jedziemy w dół. A dlaczego? Po to, żeby ten wąs się nie ruszał. I wracamy gdzieś tutaj. Z tej strony. O. I teraz szarpiecie za jednego i za drugiego. Wiem, że wyszłam z kadru, właśnie teraz to zauważyłam. Ale szarpiecie za jednego, za drugiego wąsa i dzięki temu się Wam nie rusza. I tak samo przycinam sobie i tak samo sobie robię z drugim wąsem, czyli analogicznie z drugiej strony przebijamy gdzieś tutaj, żeby wychodziło po skosie. Biorę sobie nitkę, odcinam, przewlekam przez igłę. Robimy tak. Zostawiamy ten jeden wąs. Źle zrobiłam. Sorry, źle zrobiłam. Cofam się. I teraz z drugiej to samo. Może wezmę to, żeby było bardziej widoczne na tym ciemnym tle. Przebijamy się gdzieś tutaj. Trzymamy palcem wąsa. Jedziemy gdzieś tutaj w dół. Najlepiej to gdzieś 2 razy tutaj zakręcić na dole, żeby ten wąs nie wyszedł potem. Czyli w zasadzie można by było jeszcze raz gdzieś tutaj zakręcić. O, w tą stronę. O, tylko trzeba uważać, żeby właśnie nie zgubić nitki, jak ja to zrobiłam. Zaraz sobie nawlekę to z powrotem.
O. Dobra, nawlekłam. I wracam do góry. Wracam do góry. Gdzieś tutaj się przebijam. O, no i się nie ruszają. Widzicie, taki to jest patent. Wcinam sobie. No i tak możemy sobie dalej robić te wąsy. A ja wracam jeszcze do punktu wyjścia z igłą odwrotną, żeby już tutaj nie przedłużać z tymi wąsami, bo już wiecie, jak dalej zrobi te wąsy. Ja sobie już potem dokończę sama. Z włosami odwrotnymi, z sierścią postępujemy następująco, tylko muszę znaleźć igłę odwrotną. O. Mamy igłę odwrotną i wyciągamy sierść w ten sposób. Ja sobie jeszcze dokończę te wąsy i potem będę jechać całą figurkę, oprócz oczywiście uszu i tutaj tych różowych łapek. Czyli wszędzie tam, gdzie jest na biało, wyciągamy sierść i pokażę Wam, jak figurka wygląda na samym końcu. A jeszcze taka rzecz, bo tak, zrobiłam zresztą tu wąsy. Możecie zobaczyć, jak wyglądają. O tak. Denerwuję się, że tracę tutaj ostrość, więc może być tak, że część tego filmu będzie nieostra, ale no cóż. Nie rozdwoję się fixując i patrząc jednocześnie w podgląd. Czyli tak, chodzi mi o to, że jak zrobimy sobie sierść, to jeżeli chcemy mieć długowłosą mysz, to nie mam problemu, nie? Wezmę sobie tu moje bardziej fachowe nożyczki i tutaj uważając, żeby sobie nie obciąć wąsów, bo już tak raz zrobiłam. Widzicie, jaka tu jest długa ta sierść? To sobie po prostu przyciąć na tyle, ile chcecie. O, ja sobie przycinam mniej więcej tyle. Na razie przyczeszę sobie szczoteczką. To dla tych, co będą robili sierść. Właśnie też nie wiem, czy oni nie powiedziałam na samym początku. Widzicie, tak to jest. Wszystko wychodzi w praniu, co jest potrzebne. Czyli szczoteczka. Nie martwcie się, wszystko będzie opisane w opisie filmu, co jest potrzebne. No i modelujemy sobie fryzurę. No i tak zresztą. Przycinamy, na ile chcemy długość sierści i jedziemy dalej. Nie no, muszę się dograć, aż mi tutaj obraz skacze. Już jest ciemno, ale zobaczcie, zobaczcie. No, czyż to nie jest słodziak? No jak to ekstra wygląda. Sobie pracuję tutaj moimi nożyczkami. Mam takie, wiecie, fryzjerskie. Grumerskie raczej. Dla psów. I mam tam moje nożyczki. I to po prostu pracuję sobie tutaj, tworząc tą fryzurę, jak to ma wyglądać. Bo to jeszcze można sobie całkiem inaczej też wymodelować ten pyszczek tej myszki przez tą sierść. No i zobaczcie, czy to nie wygląda słodko. Przysłodziak. Moi drodzy, mamy to. Myszka ukończona. Tak się prezentuje. Powiem Wam, co jeszcze dodałam, bo nie byłabym sobą, gdybym coś jeszcze pozmieniała. Dodałam jedną warstwę, mniej więcej od tego miejsca dotąd. Tak jak wcześniej robiłam. Jedna warstwa wełny. Tutaj kawałeczek, bo było tutaj bardziej wklęśnięte niż z tej strony. I trochę policzka powiększyłam, żeby było równomiernie. I tak się prezentuje nasza mysza. Ogonek, zobaczcie, jak fajnie to wszystko wyschło. Czubek tak samo. To, jak będzie gruby ogon, wszystko zależy od Was. I cała ta myszka. Łapeczki. I można zrobić, żeby coś trzymała w łapce. Na przykład mam tutaj taką szyszunię. Zobaczcie, jak to słodko wygląda. Super, co?
Jeżeli zrobicie kiedykolwiek myszkę na podstawie tego tutorialu, to będę wdzięczna za wszelkie zdjęcia, jakie mi wyślecie, oznaczenia na filmikach, jeżeli opublikujecie zdjęcia i filmy tych myszek, bo to będzie dla mnie największa nagroda za to, co robię. Filmik nie jest monetyzowany, bo jeszcze się do tego moje filmy nie nadają, więc im więcej osób obejrzy moje filmy w całości, będę coraz bliżej tego punktu programu. Więc oglądajcie filmy od początku do końca. I myślę, że w tym tutorialu też zawarłam bardzo dużo takich wskazówek w międzyczasie, jak tworzyłam tą figurkę. Jest napakowana wiedzą i każdy coś wyciągnie dla siebie. Ta figurka jest w takim stylu bajkowym, ale zobaczcie, że jest bardzo dużo takich cech realistycznych, czyli są te łapki. Wprawdzie nie ma tutaj szczegółów, bo chciałam jak najbardziej tego zaoszczędzić, żeby filmik był krótki i oczywiście, żeby każdy mógł to zrobić samodzielnie, taka początkująca osoba. Serdecznie dziękuję Wam za wszystkie komentarze, udostępnienia i za te lata, miesiące wsparcia. Udostępniajcie filmik, szerzmy filcowanie i miłość. Do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo.